Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Proszę bardzo, kolejna nowość, ale tak na 90%. Polska firma Mirage Hobby wydała nowy zestaw Stewarta M3 marki 1. Był do tej pory ten model wydawany w oddzielnym zupełnie pudełku, jako sam model M3. A tutaj mamy, proszę bardzo, jak moi widzowie zauważyli, oglądali poprzednie unboxingi, Mirage Hobby mocno wszedł w technologię 3D i aktualnie wydaje samodzielne zestawy figurek do swoich tak naprawdę modeli. Mamy już figurki żołnierzy amerykańskich, mamy również teraz najnowszy zestaw figurek Brytyjczyków, który za moment będę prezentował, i dwa ostatnie zestawy, które teraz się pojawią, są to zestawy związane z Afryką, czyli będzie nam ciepło. I proszę bardzo, to jest w tej chwili najnowszy model, w którym znajdziemy model, jak i również figurkę oraz, posłuchajcie, duży zestaw blaszek, elementy 3D razem z terenem, żywiczne koło napędowe i koło napinające, jak i również gąsienice. I teraz zaglądamy do pudełka. I zobaczymy, co nam Mirage tym razem zaprezentował, czym nas zaskoczy. I tak prezentuje się zestaw. No i powiem Wam, że już widzę ten duży zestaw blach, czyli mamy elementy plastikowe modelu, bardzo duży zestaw blaszek fototrawionych, elementy 3D, do których zaraz zajrzymy. No i mamy oczywiście instrukcję. I proszę bardzo, mamy skróconą historię tego czołgu. Mamy również zdjęcie archiwalne, które jest, widzę, tutaj kolorowane. Pełna kolorowa instrukcja. Już widzę, że praktycznie wszystkie polskie firmy weszły już w instrukcje kolorowe, czyli krótko mówiąc rendery. I proszę bardzo, tutaj mamy dwa zestawy wydruków 3D, zestaw kalkomanii. Mamy również w paskach standardowo, jak do tej pory wydawał Mirage, gąsienice. No i elementy plastikowe. Bardzo jest fajna ta instrukcja, ona jest taka praktycznie, można powiedzieć, we współczesnej grafice komputerowej niczym komiks narysowana. Fajne są tutaj opisy, ale drogi Mirażu, powiem Wam, że jak gdybyście powiększyli format instrukcji, no to naprawdę nie pogniewałbym się. Troszeczkę większa, byłaby bardziej czytelna, nie trzeba byłoby tutaj tak aż śledzić dokładnie prawie że palcem części, gdzie, co i jak. No i popatrzmy, co tu mamy. No tu mamy elementy fototrawione, ale dodatkowo dostajemy również osprzęt. Widzę, że tu są również elementy 3D właśnie wyposażenia. Mamy, widzę, też zdobyczne kaski korkowe afrykańskie, Afryki Korpus. Czy one gdzieś tak sobie tutaj widać, są w instrukcji pokazane, gdzie je możemy namieścić. No i mamy tak, mamy podstawkę i uwaga, do tej podstawki możemy przymocować sobie czołgistę, którego stawiamy wśród kaktusów na pustyni.
Mamy też możliwość oczywiście postawienia tego czołgisty na samym modelu, na wieży, na kadłubie. Może tak samo stać i obserwować. I tutaj mamy kolejne na przykład zdjęcie archiwalne, pokolorowane zdjęcie czołgu N3 Stuart o imieniu własnym Allendale, należącego do szwadronu A 8 Królewskiego Pułku Huzarów Irlandzkich z 7 Dywizji Pancernej Szczurów Pustyni. I poranna odprawa w cieniu czołgu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze kompletne osłony przeciwkurzowe. Bardzo mi się to podoba właśnie, że troszeczkę inaczej Mirage podszedł do instrukcji. Tu mamy malowanie jedno, tu mamy malowanie drugie, znaczy pierwsze, drugie i mamy fajnie tak samo tutaj, proszę bardzo, zdjęcie kolorowane. Automatycznie tutaj Mirage daje nam właśnie już nowe logo Vallejo, farby jakie nam sugeruje. No i na samym końcu, na ostatniej stronie mamy pokazane właśnie elementy, które znajdziemy na tych dwóch tackach z wydrukami 3D. Aha, czyli mamy tak, 3 razy kapelusze korkowe Afryki Korpus, 3 hełmy brytyjskie. Tu od razu mamy właśnie fajnie to zrobione. Tu mamy gąsienicę, jak i również koło napinające, koło napędowe. Mamy tak samo kanister, 2 kocyki, żeby nam w nocy nie zmarznąć, bo tam jest zimno w nocy. Mocno zimno. I co tu dalej? No i dalej, posłuchajcie, zaglądamy po prostu do pudełka. Zaczniemy od modelu samego. Nie cierpię tych torebek, autentycznie, no normalnie, panowie, dajcie spokój już z tymi torebkami zgrzewanymi, bo to szkoda życia na zgrzewanie. To są elementy plastikowe modelu. I zaczniemy oglądać ramki. Powiem wam, że ja tak naprawdę Stuarta jeszcze w życiu nie oglądałem szczegółowo. Tak prezentuje się ramka. To są stare ramki, tak? Bo Stuart już od wielu lat wydaje, Mirage od wielu lat wydaje modele. I tu mamy kadłub, proszę bardzo. No może, żeby kamera nie głupiała, usunę na razie wszystko. No wyglądają naprawdę całkiem przyzwoicie wszystkie elementy. Łączenie jest bardzo delikatne, powiem wam. Tutaj praktycznie bardzo, bardzo, bardzo cienkie. Mam nadzieję, że uchwyci to kamera. Jeżeli chodzi o te elementy, taką drobnicę. Tu mamy bok. No i też jest cieniutko. Posłuchajcie, detal jest naprawdę fajny. Jak to wygląda w sensie z oryginałem, to ciężko mi jest powiedzieć. Znawcy Stuartów proszeni są o tutaj kilka słów od siebie. Tutaj troszeczkę zapadnięcie powstało malutkie. Bardzo ładnie ta ramka się prezentuje. Taka tyci rameczka. Bardzo słabe, bardzo słabe, źle określiłem. Jest bardzo delikatne łączenie elementów z ramką. Podoba mi się to. Kolejna ramka. I kolejna. Prezentuje się naprawdę zacnie. Z tym, że to jest na razie oglądanie elementów, tak? Jak w składaniu, w sklejaniu, no to już tu się nie wypowiem.
I kolejne elementy. Tu widzę, większość to jest tak, armata. No powiem wam jedną rzecz, tego typu armatki już raczej w takich modelach bardziej profesjonalnych, tak, no to już to jest słabo wygląda. Tutaj widzimy firmy chińskie w tym pokazały właśnie nam, że już jest obowiązkowo tak naprawdę lufa metalowa powinna być. Drobnica, powiem wam, duża na tej ramce. Bardzo dużo elementów. Tu widzę karabiny maszynowe, narzędzia, elementy dodatkowe i tego jest trochę tutaj. Nie polecałbym tego modelu osobom, które zaczynają przygodę z modelarstwem. Mogą cierpliwości nie mieć aż do tylu elementów i brak umiejętności możliwe, że przy wycinaniu i mogą one ulec zmianie. No i mamy układ jezdny. Tak prezentuje się układ. Coś się zmieniło, powiem wam, i to na lepsze. To jest ramka B w ogóle. W Mirażu mam wrażenie, że to już jest innym, tak jakby w porównaniu z innymi. Inny plastik jest na pewno. Tu się ten plastik coś chyba przyjarał, nie wiem. Ale dużo ładniej to wygląda na tej ramce, w tym plastiku. Teraz sobie zobaczymy. Potężny zestaw blach jest, powiem wam. Taka blacha i kalkomania. I tutaj zacznę od kalkomanii. No druk wiadomo to jest Miraż. Myślałem, że to są jakieś przesunięcia, ale nie. Powiem wam, zero przesunięć jest, widzę kolorów. Tablice i napisy są czytelne, bez żadnych właśnie przesunięć. Tak się zastanawiam, czy tutaj też te kółka, ale jedna i druga strona z tymi właśnie oznaczenia narodowe, no to są te kółka symetrycznie zrobione na lewą, prawą stronę. Tu mamy Bicona, Boxera. Nie, fajnie to wygląda. Nie wygląda to na przesunięte, tylko już tak specjalnie zrobione. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I tego typu kalkomanie naprawdę będą bardzo fajnie prezentowały się na modelu z tyloma oznaczeniami. No i uwaga, blacha nie jest zabezpieczona folią, ale wygląda ona bardzo profesjonalnie. Powiem wam, że jak widzę taką blachę, to tak wow, ale musi być fajny model. I to naprawdę, to jest najprawdopodobniej ta siatka, słuchajcie, którą właśnie naklejamy. To by trzeba było jeszcze z instrukcją oczywiście sprawdzić, ale mam takie wrażenie, że to jest siatka, którą możliwe, że tu nakładamy. Możliwe, ale nie, raczej ta od spodu. Nie. Nie. Ale powiem wam, fajnie się to prezentuje. Taka naprawdę daje takiego, musi być dobry model. Do tej pory Miraż wydawał swoje modele z gąsienicami, posłuchajcie, gumowymi. Nie najlepsze mam zdanie o gumowych gąsienicach tego typu. One źle nie prezentują się, bo one wyglądają bardzo dobrze, tylko malowanie gąsienic gumowych z takiego tworzywa jest dość uciążliwe. A tu mamy, proszę bardzo, linę zapasową. A gąsienice gumowe prezentują się, proszę bardzo, w ten sposób. O rany. Dobrze, to teraz zostaje nam tylko i wyłącznie elementy żywiczne. Ho. Trochę tego jest. I ciekawe będzie, jak ja to zaprezentuję. Tak prezentuje się zestaw
Tu mamy podstawkę ze stópkami, a co? Mamy roślinki, mamy tankistę i gdzieś tu musi być druga łapka. Troszeczkę płaski jest tankista, powiem wam. Tak jakby robione pod 3/5, a nie pod 7/2. Tu mamy, nie wiem czy dobrze pokazuję, hełmę. I szukam łapki z lornetką. No mamy tutaj kanistry tak samo. Mamy kocyki, proszę bardzo. Skrzynie. Kolejne. Tam gdzieś musi być ręka. A, tutaj jest, posłuchajcie, ręka z lornetką. Tutaj jak mógłbym coś zaproponować Mirażowi, jeżeli będzie oglądał to jednak bardziej wypukłe te figurki, projekty, żeby jednak elementy typu klamry, paski, powiedzmy szwy, tak jak tutaj kombinezon jest zakładany na zasuwach, to żeby to jednak przeskalowywać w górę, żeby one były bardziej widoczne. Troszeczkę płasko wygląda. Jest bardzo dobrze zrobiona ta figurka, tylko że no w 7/2 wtedy to troszeczkę słabo wygląda. Ale ogólnie rzecz biorąc, zestaw jest fajny. No i to jest bardzo fajna rzecz. Tu mamy gąsienicę złożoną już, proszę bardzo. Trzeba będzie ją troszeczkę wyczyścić tu w środku, a nawet sporo, bo tak jak mamy zęby, między którymi rolki się posuwają, to mamy też podpórki. No i to trzeba będzie wszystko wygolić. Ale bardzo fajnie to wygląda. No będzie troszeczkę roboty z tym, tak? To nie jest takie, że sobie tutaj tylko wytniemy, no trzeba będzie tam pozbywać się tych podpórek. One szybko się wycinają, ale jednak zajmie nam to trochę czasu. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny zestaw i tu trzeba pochwalić Miraż Hobby za to, bo naprawdę co z zestawu na zestaw widzę, one są dużo bardziej ciekawe, no tylko to skalowanie jeszcze, no żeby to było przeskalowane. Uwielbiam te pudełeczka malutkie. Doprowadzają mnie do szewskiej pasji, jak mam je złożyć. Współczuję temu, kto to pakuje. No, powiem wam, gość albo pan, albo pani muszą mieć niesamowitą cierpliwość. Moi mili, podobało wam się? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania. Naprawdę fajnie Miraż robi, że odświeża te swoje modele, ale troszeczkę bym popracował nad tą grafiką, bo jakbym widział takie pudełko z tą ilustracją, to tak średnio najeżdża, to wygląda. Coś bym jednak tutaj pozmieniał, bo taka ta grafika jest mizerna, bym powiedział. Słabo się prezentuje. Powinna być taka wow, nie? Znaczy to samo powinno być, ale powinno być większym przytupem. Dziękuję wam za uwagę. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Model jest w stałej ofercie mojego sklepu. Trzymajcie się, cześć.